Babo, ratuj go. Twój kundel właśnie próbuje popełnić samobójstwo towarzyskie. Zenuś? Co ty tam robisz na moim telefonie o tej porze? Cicho. Piszę do tej rudej suki z parku. Do kogo tam piszesz? Pokaż. Cześć, mała. Widziałem, jak wąchasz słupek, masz styl. Niezła z ciebie suka, chcę cię. Zenuś. Suko? No co, oddaj to? Przecież to komplement. W świecie ludzi to słowo ma nieco inny ciężar gatunkowy, ty biologiczny ignorancie. To nie jest komplement, to pozew sądowy. Dokładnie. Zenuś, nie możesz pisać takich rzeczy. Nawet jeśli technicznie masz rację, to brzmi jak atak. Ale ja nie mogę o niej przestać myśleć. Ona musi wiedzieć. I tu się zatrzymamy. Widzicie to? Witajcie w 6. odcinku Archiwum Emocji. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co dzieje się z naszym mózgiem po dobranocce. Znasz to. 23:30, leżysz w łóżku, cisza i nagle twój mózg wstaje i mówi: hej, zróbmy sobie mały Armagedon. Armagedon to za duże słowo. To raczej festiwal żenady. Pewnie już nie jeden gość zdecydował wysłać podobny tekst po 22. Żenada. Mocne, Jinx, ale niestety prawdziwe. Dlatego jeśli masz wziąć z inteligencji emocjonalnej jedną żelazną zasadę i wytatuować ją sobie na tkance mózgowej, niech to będzie ta. Nigdy nie podejmuj żadnych decyzji po godzinie 22. Żadnych. Zero. Po 22 twój mózg nie jest twoim przyjacielem. To pijany wujek na weselu. Głośny, emocjonalny i gada bzdury. To czas, kiedy próbujesz rozwiązać równania z fizyki jądrowej, mając 1% baterii. To się nazywa w nauce wyczerpaniem decyzyjnym, ale ja to nazywam prościej. Mózgowa kaszana. Wy blokujecie miłość. Blokujemy katastrofę, kochanie. W nocy działa błąd negatywności, albo w twoim przypadku nadmierny popęd. Wszystko jest wyolbrzymione i wtedy łatwo stracić hamulce. Nasz umysł jest o 60% głupszy emocjonalnie niż rano. To fascynujące. W dzień jesteście cywilizowani. W nocy zamieniacie się w stado napalonych, przerażonych zwierząt z dostępem do Wi-Fi. Zenuś chciał napisać suko z miłości. Wy to piszecie z bezsilności. Efekt jest ten sam. Rano trzeba kłamać, że ktoś wam się włamał na konto. Wyobraź sobie, że twoja silna wola i zdolność podejmowania decyzji to bak z paliwem. Rano masz 100%, ale każda, nawet najmniejsza decyzja w ciągu dnia zabiera trochę tego paliwa. Czyli kawa czy herbata? Decyzja. Co ubrać? Następna decyzja. Którą trasą jechać do pracy? Decyzja. Odpisać na tego maila teraz czy później? Decyzja. Nie powiedzieć koleżance, że jej historia jest nudna, to też decyzja. Decyzja o hamowaniu impulsu. Do godziny 22 wykonałeś tysiące mikrowyborów. Twój bak jest pusty. Po około 16 godzinach czuwania twoja kora przedczołowa, ten dyrektor generalny w twojej głowie, odpowiedzialny za logikę i planowanie, po prostu gasi światło i wychodzi z biura. Ale mózg nie przestaje działać. Ktoś musi przejąć stery, a wtedy na nocną zmianę wchodzi stróż nocny z paranoją. Ciało migdałowate. Napady histerii po 22. Skąd ja to znam? Do tego dochodzi układ limfatyczny. To nocna śmieciara twojego mózgu, ale działa tylko, gdy śpisz. Jeśli nie śpisz, twój mózg pływa we własnych toksynach. Decydowanie w tym stanie jest jak zabawa w ciuciu babkę, kiedy jedziesz z prędkością 100 km na godzinę. W dzień brak emotikony w SMS-ie od partnera interpretujesz jako pewno się spieszy. Ale w nocy ten sam brak emotykowy interpretujesz jako już mnie nie kocha, na pewno pozna kogoś w pracy i założył sobie drugą rodzinę w innym mieście. Racjonalny mózg pogasił światła, a emocjonalny mózg biega po domu z siekierą.
Dlatego na wieczornych spacerach muszę wszystko dokładnie obwąchać, bo w nocy krzakom nie można ufać. To genialna metafora, Zenuś. Ludzkie problemy w nocy to właśnie takie potworne krzaki. Pamiętajcie, twoje emocje w nocy nie są głębsze, jak ci się wydaje. Są po prostu nieprzefiltrowane. W dzisiejszych aktach z działu CO podzielę się z wami badaniami Danzingera z 2011 roku, które wstrząsnęło światem prawniczym. Przeanalizowano ponad 1000 decyzji sędziów w Izraelu. Ci sami sędziowie, te same sprawy. Wykres ich łaskawości wyglądał jak rollercoaster. Zaraz po śniadaniu 65% szans na wolność. Gdy są głodni i zmęczeni, 0 litości, 0 zwolnień. Sprawiedliwość zanika, gdy mózg nie ma energii. To cudowne. Symbol sprawiedliwości. Temida z wagą i opaską na oczach. Okazuje się, że ta opaska nie jest po to, żeby była bezstronna. Jest po to, żeby nie widziała, że sędzia myśli tylko o kanapce z kurczakiem. Jeśli sędzia nie potrafi być obiektywny na głodniaka, dlaczego myślisz, że ty potrafisz ocenić swój związek o 1:00 w nocy, jedząc paluszki? Wiedziałem. Jedzenie to klucz do wszystkich drzwi. Wasza cała moralność i sprawiedliwość wisi na włosku, a tym włoskiem jest poziom glukozy we krwi. Wystarczy pominąć kolację i cywilizowany człowiek zamienia się w barbarzyńcę. Jak jestem głodny, to patrzę tak smutno, że ludzie dają mi jedzenie. To jest strategia. A jaka jest strategia dla nas? Proponuję zasadę szuflady. Po 22:00 cokolwiek czujesz, zapisz to. Napisz ten wściekły list, ale w notatkach. Nagraj się na dyktafon. Wyrzuć to z siebie i idź spać. Daję ci słowo. Gdy rano na to spojrzysz, poczujesz ulgę, że tego nie wysłałeś. A jeśli rano nadal będziesz wściekły, to wyślij. Ale na chłodno. Powinniście mieć folder w telefonie. Dowody na moją chwilową niepoczytalność. To cmentarzysko waszych nocnych histerii. Rano to przeczytasz i myślisz, kto to pisał? Wariatka? Więc kiedy przyjdzie ta pokusa, żeby zrobić rewolucję w środku nocy, zatrzymaj się. Nie analizuj. Nie wchodź w dyskusję z myślami. Zgaś światło. Przewietrz pokój. Zrób herbatę. Albo idź na spacer. Ja idę. Wącham noc, tupię w trawę. Czasem znajdę żabę. Żaba nic nie mówi, ja nic nie mówię. Jest miło. I na litość boską, wyłączcie te telefony. One świecą jak radioaktywne odpady. Dobranoc, gatunku skazany na zagładę. No ale my tu gadu, a wiadomość do mojej suki jeszcze nie wysłana. Zenuś, stosujemy zasady szuflady? Czyli jest szansa. Dobra, zapisuję to w notatkach. Jesteś najlepszą... Boże, nawet ciężko się to pisze. Dobra, zapisane. A teraz idziemy spać. Twój mózg potrzebuje ochłody. Po tym, co przeczytałam, mój też. Ale rano wyślemy? Obiecujesz? Rano będziesz mądrzejszy. Najmądrzejsze zdanie po 22:00 brzmi: jutrzejszy ja to ogarnie. Albo jutrzejszy ja nie będzie miał sprawy w sądzie o molestowanie, nie daj Boże wieczorem, jak sędzia głodny. To też dobra motywacja. No dobra, Romeo. Zobaczymy, coś ty tam napisał. Nie, błagam, nie czytaj. Widziałem ją rano. Była z tym pudlem spod 13. Gdybym to wczoraj wysłał, dzisiaj spaliłbym się ze wstydu pod własnym ogonem. Witaj w świecie inteligencji emocjonalnej, obśliniony kundlu. Jeśli Zenuś to zrozumiał, to wy też możecie. Nocny mózg kłamie. Zawsze. Nie decyduj po ciemku. To było Sunset Talks. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Daj mi ten telefon. Skasuję to, zanim ta bestia coś wymyśli.